Sportowy świat pogrążył się właśnie w głębokiej żałobie. Nie żyje legendarny polski piłkarz, wielokrotny reprezentant naszego kraju, Roman Korynt. Emerytowany zawodnik miał 88 lat. Korynt był znany w naszym kraju przede wszystkim jako kultowy piłkarz Lechii Gdańsk. Na Wybrzeżu był prawdziwą ikoną, został zawodnikiem 70-lecia klubu oraz uhonorowano go gwiazdą w jego Alei Gwiazd. Nie żyje legendarny Roman Korynt. Łącznie zawodnik rozegrał aż 207 spotkań w barwach drużyny. Niezmiennie nikt nie pobił tego rekordu, chociaż Korynt od wielu lat pozostawał na piłkarskiej emeryturze. Sportowiec był także gwiazdą polskiej reprezentacji. Rozegrał w niej 34 spotkania, a w 4 nosił opaskę kapitana. Był więc ceniony nie tylko przez trenera, ale także kolegów z szatni. Reakcja kibiców na tragiczne wieści z Wybrzeża. Wiadomości o śmierci Korynta sprawiły, że wielu kibiców pogrążyło się w żałobie. Ze szczególnym smutkiem żegnają go oczywiście sympatycy Lechii Gdańsk. Do rodziny oraz przyjaciół piłkarza spływają więc wyrazy współczucia oraz wsparcia z całej Polski. My także dołączamy do nich nasze kondolencje. Nie żyje Roman Korynt. Zmarł w wieku 88 lat. Był piłkarską legendą przede wszystkim Lechii Gdańsk i reprezentacji Polski, ale nie tylko. Do ostatnich dni bywał na meczach wielu trójmiejskich klubów. Od lat to do niego należało pierwsze kopnięcie w noworocznych spotkaniach gdyńskich Oldboyów. Roman Korynt urodził się 12 października 1929 roku w Tczewie. Przygodę ze sportem rozpoczął od boksu. Krzyżował pięści na ringu w gdyńskim Gromie. Jednak już w tym klubie próbował sił w piłce nożną, z którą następnie związał się na dobre na całe życie. Zresztą nie tylko on. Dochował się następcy. Tomasz Korynt był uznanym piłkarzem ligowym, zagrał również w reprezentacji Polski seniorów. Tym samym ród Koryntów należy do niewielu, który doczekał się ojca i syna w biało-czerwonych barwach. Roman Korynt z Gromu w 1948 roku trafił do Gdyni, a następnie upomniała się o niego armia. Służbę wojskową rozpoczął w Lubliniance, ale szybko dostrzeżono jego talent i przeniesiono do Centralnego Klubu Wojskowego, czyli Legii Warszawa. To w jej barwach doczekał się debiutu w pierwszej reprezentacji Polski. 25 maja 1952 roku zagrał w Bukareszcie z Rumunią 0-2-1. Do 1959 roku rozegrał 35 spotkań w narodowych barwach. Był też kapitanem kadry Polski. W 1959 i 1960 roku wygrywał plebiscyty katowickiego Sportu na najlepszego polskiego piłkarza. Natomiast czytelnicy Głosu Wybrzeża nie mieli wątpliwości, kto zasłużył na tytuł piłkarza 50-lecia Wybrzeża. Po latach, w uznaniu jego zasług otrzymał nominację do klubu wybitnego reprezentanta Polski. Jego nazwisko zostało uhonorowane oczywiście również w Alei Gwiazd Lechii na stadionie